Cześć moi kochani, witam ponownie na swoim kanale Zrobione Ręcznie OLM i z Wami jak zwykle Lena. Za każdym razem proponuję Wam coś ciekawego do urozmaicenia. Dzisiaj przygotowałam dla Was taki, uważam, ciekawy pomysł. Robię rzeczy z recyklingu, z różnych przeróżnistych rzeczy. Przerabiam, wiecie, że stosuję lniane ręczniki, obrusy, prześcieradła, wszystko co się da. Przede wszystkim też stosuję materiały naturalne, koronki i z tego tworzę niepowtarzalne rzeczy, najczęściej w stylu boho, który my z Wami kochamy. Dzisiaj chcę zaproponować Wam do zrobienia być może razem ze mną, a jak nie chcecie, no to po prostu pooglądacie. Zobaczcie, mam taką poduszkę, poszewka z pięknymi takimi sowy i pisze się tutaj nocna, napis jest nocna sowa. Do tego mam prześcieradło, które, zobaczcie, będzie pięknie komponować się właśnie z tymi sowami. I taki kawałek też mam materiału, już jest zrobiony overlockiem, długi, szeroki pas, to też to zastosuję, bo też kolorystycznie mi pasuje. Więc z tych oto rzeczy dzisiaj zrobię dziewczyny śliczną letnią sukienkę i jak to robię, zawsze Wam pokazuję, inspirujcie się, bardzo się cieszę, pozdrawiam tutaj Podlasie, pozdrawiam Koszalin, pozdrawiam Holandię i bardzo się cieszę, że coraz częściej dziewczyny się inspirują tymi projektami, które Wam pokazuję, zaczynają robić przeróbki w swoich szafach. Powtórzę się może dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale. Nie jestem profesjonalną krawcową, nie jestem zawodową szwaczką. Robię swoje projekty artystyczne intuitywnie i dlatego nie oczekujcie, że tutaj czegoś się nauczycie. Nie, pokazuję tylko swoje pomysły, realizuję w życie swój gust artystyczny i tym się z Wami dzielę. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje, że zobaczy tutaj warsztaty krawieckie, to nie u mnie. U mnie kanał rozrywkowy, chwalimy się, bawimy się, dzielimy się naszymi pomysłami, inspirujemy się i przerabiamy stare rzeczy, dajemy im nowe życie. No i cóż, zaczynamy. Lubię pogadać, to już wiecie, dziewczynki, lubię, no ale cóż, ręce mamy, trzeba zaczynać. I tak zaczynamy robić. No i jak zwykle, niczym się nie martwię. Tutaj na dole jest zamek błyskawiczny. Nawet nie będę tego odpruwać, tylko biorę nożyce i odcinam. Odcinam pojedynczo, bo nigdy nie wiemy, jak tam złożone. I sugeruję się właśnie tym rozmiarem, który przyszyty jest do zamku, bo może tutaj być złożone nierówno, więc nie sugeruję się złożonym materiałem, tylko bardzo dobrze tutaj odcinamy. To pokażę Wam, zobaczcie. Dziewczyny, ja chcę zastosować ten fragment, oczywiście krótszy, będzie wycięty półłukiem. Zawsze robię to po linii biustu, gdzieś tutaj. I będą takie sowki. No a na dole będą falbanki, górę też zrobimy właśnie jasną do tego koloru. I robimy. Gdzieś miałam stary wykrój. Zobaczę, jak go nie wywaliłam, to zrobię może po tym wykroju. No i znalazłam właśnie z któregoś tam projektu taki wykrój, to jest przód, widzicie, tu jest tak podkrój półłukiem zrobiony, a tył jest prosty w ten sposób.
tak na biuście tutaj. No i tą linię zaraz zaznaczymy. Tę linię zaznaczymy. Przełożymy na drugą stronę. I tu zrobimy to samo. I tak, jak już wiecie, odcinać będę tylko przód teraz, a plecy są krótsze, bo jeżeli w tą linię przychodzi, to plecy będą krótsze. No i teraz tak jest zaznaczona linia. Tu mogę naciąć, wkładamy nożyce i odcinamy górną część. No i teraz co robimy? Składamy z drugiej strony. I teraz przetniemy plecy. Też oczywiście pojedynczo, uważajcie, żeby nie przeciąć tam przód. Odcinamy. No ok. I środkowa część naszej sukienki jest gotowa. Widzicie, tak? Z przodu jest właśnie takim półkiem wykrój. Z tyłu jest proste. Tyle. I teraz co musimy zrobić? Musimy zrobić wykrój do górnej części. Od prześcieradła z tą gumką chcę odciąć 20 cm. Tyle tutaj wymierzyłam maksymalnie. Mogę. Nie, sekunda. Jeszcze raz sprawdzimy, żebym się nie pomyliła. Tak, 20. Ile? 23. 24 cm. Dokładnie 24 cm. No i teraz tak, 24 cm zaznaczamy tutaj. I pierwszą linię musimy tutaj zrobić. Połączyć tą naciętą z tą linią. Matnę, no, tak niewygodnie mi jest. To jest. Wycięłam taki pasek z gumką na dole i chcę tą gumkę zostawić, bo będzie taki tulipaniek na dole, ona się rozciągliwa. Zostawię i zobaczcie, to jest nasza środkowa część. Zobaczcie, jak ja to połączę z tą falbanką, to u nas na dole będzie taka bombka. Taka bombka. Chcę, żeby taka bombka była. No i okej.
przyszyłam dolną folbankę z gumką. Tak jak mówiłam, tutaj właśnie takie zakładki zrobiłam i wyszła mi taka bombka śmieszna. Ale ona jest rozciągająca, czyli nie będzie przeszkadzać nam w chodzie. Nitki trzeba poucinać. No i to jest przód sukieneczki. Robimy dalej. Teraz muszę wykroić właśnie górną część i połączyć to z dołem. I widzicie dziewczyny, nie mam zasad, nie robię tak jak krawcowa by zrobiła, pewnie najpierw rozkrój, później fastrygowała, później szyła. U mnie nie ma. Ja dokładam jedną część do drugiej, zszywam, wycinam, później dostosowuję z tego co mam. Czasami nawet najmniejsze kawałki jakieś idą z innych projektów. I ja się tym wcale nie przejmuję. Się zastanawiam właśnie tu jeszcze jakąś kieszeń zrobić. I chyba zrobię, bo na tym ciemnym tle fajnie by kieszeń właśnie taka jasna wyglądała. Pomyślę, może jakiś listek, może coś, nie wiem, pomyślę. Przód wycięłam, a teraz właśnie kładę kolejną część. I teraz wytniemy tył. Z tym tylko, że tył będzie prosty, nie będzie tak wycięty, tylko tutaj na tej długości będzie prosta linia. W ten sposób. A wszystko reszta będzie tak samo. I teraz zaznaczamy, żeby się tutaj nie pomylić, żeby nam dokładnie rozmiar się zgadzał. Zaznaczamy. No i wycinamy. Tak, zaznaczyłam. Dobrze. I teraz wycinamy. Tutaj prosta linia. Jeżeli materiału nie ma, tak jak u mnie, bo to jest prześcieradło duże, ale jak nie ma materiału, to wtedy plecy robię właśnie tutaj zszyty. Osobno każdy kawałek wykrajam i z plecy można szyć, także zawsze jest oszczędnie, ale że u mnie akurat tutaj nie muszę oszczędzać, bo jest dosyć dużo tej tkaniny bawełnianej. No to ja sobie wycięłam. I teraz tak, tu jest tył, a tam to jest przód. I dziewczyny, oczywiście musimy zszyć jedno z drugim. Tak jak zazwyczaj robię. Robię to szwem francuskim. Tak. O. Zobaczcie. Tu. Zaraz szyjemy to wszystko. Rękaw później odetniemy, jak nam coś nie będzie pasować. I różni się tylko tym, że przód jest podkrojony właśnie na to marszczenie z przodu, a wszystko reszta jest idealna. Tu jest trochę dekolcik większy i nie fakt, że takie zostanie, bo prawdopodobnie jeszcze powiększy go, ale na razie szyję właśnie górne części. Jak zwyczaj robię, to szywam lewą do lewej, prawo, później przywracamy i prawej do prawej teraz, czyli to u mnie lewa strona. Ok. A tu jest górne szwy zszyte już. Pokazuję jak wygląda szwem francuskim. Pięknie, ładnie to wyszło. Tutaj już zrobiłam z tego materiału, który wykorzystuję tutaj na środkową część. Obrobiłam to. Zrobiłam to na zygzakiem, podszyłam. Ok, i teraz Wam pokażę, kochani, coś, co wymyśliłam. To jest przód tej sukienki.
I ponieważ u mnie tutaj ta sukienka będzie się nazywała nocna sowa, tak, i tu są te piękne sowy, to sobie wymyśliłam, że tego trochę mi zabało, dlatego zrobiłam tutaj kieszonkę z taką aplikacją. Też sobie tu jeszcze będą guziki przyszyte, już uszykowałam, pokażę Wam. Tutaj będą takie guziki przyszyte. Czyli zrobiłam taką samą sowę, wycięłam tylko mniejszą aplikację na kieszonkę. I tutaj przyjdzie właśnie ten przód. A z tyłu zrobiłam po środku taką samą sowę, tylko będzie śpiąca. Tutaj zrobimy takie oczy jej śpiące. I tył będzie właśnie taki. Też z tymi takami. No i po środku taki znaczek. No i teraz co mam zrobić? To ja muszę teraz te boczne szwy zszyć i później połączymy górę z dołem. Zszywamy teraz tak jak zazwyczaj. Lewą do lewej, lewą do lewej i zszywamy rękawki. Szwem francuskim zrobimy to teraz. Rękawki zszyte, ładny szef, schowany, super. I teraz zostało nam co? Ostatnie, przyszyć tą spódniczką, no dolną część sukienki do góry. Ona jest trochę szersza i właśnie o to chodzi, bo będzie marszczona zaledwie jakieś tam 5-10 cm. Co robimy? Tak jak mówię zawsze, lewą do lewą, czyli składamy teraz szef do szwa i tutaj przypniemy, przypinamy, ok, i tu tak samo lewą do lewej i tak jak pokażę Wam, ja zawsze, żeby nie było grube, to ten szef, który tu szyty, zakładamy w jedną stronę, a o spódniczkę w drugą stronę. Wtedy w ten sposób szef do szwa, nakładamy jeden na drugi i ta grubość nam się nie powiększa. I tutaj zaraz przeszpilkujemy. Ok. No cóż, sukienka skończona. Za chwilę pokażę Wam. Odprasuję ładnie, materiał jest super, szyła się z przyjemnością. Zaraz niteczkę tylko poobcinam dziewczyny i sukienkę Wam pokażę. To co robię jest dostępne do zrobienia każdy z Was. Tylko trzeba chcieć. No ale że miewam czasami chwile, kiedy się nie chce nic robić, no to też prawda. Chociaż ostatnie 3 miesiące, które spędziłam w Turcji, robiłam kilka projektów ręcznie, o czym wiecie, bo robię tam ręcznie, nie mam maszyny i moim zdaniem te projekty są fajne. Kiedyś zrobię nawet film, w którym pokażę te wszystkie swoje rzeczy, które zrobiłam w trakcie swoich wakacji. Ja myślę, że warto to zrobić. Tylko że mimo tej przyjemności, którą mi to sprawiało i tej radości, którą uzyskałam z końcowego efektu, to trochę mi przykro zrobiło się, bo nie wiem, czy to związane może z zmianą Twojego pobytu. Po prostu te filmiki zobaczyło nie za wiele ludzi. Nie wiem dlaczego przestali oglądać mój kanał YouTube i te piękne projekty, które Wam tam pokazuję, po prostu nie mają oglądalności. Więc w związku z tym bardzo Was proszę, subskrybujcie, piszcie komentarze, naciśnijcie dzwoneczek, bo inaczej nie będziecie dostawać powiadomienia. I bardzo bym Wam prosiła polecić mój kanał swoim znajomym, przyjaciołom na stronach społecznościowych.
Inaczej kanał po prostu umrze śmiercią naturalną, a nie chciałabym, żeby tak się było i smutno mi z tego powodu. No a teraz dziewczyny na wesoło, więc taka fajna, wesoła sukienka jest skończona i zaraz zobaczycie ją, jak wygląda na mnie. Ona co prawda trochę mniejszy rozmiar, ale myślę, że wejdę w tę sukienkę, żeby Wam pokazać. Życzę Wam jak zwykle dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, zrealizowania wszystkich postanowień, swoich marzeń. I powiem Wam jedną rzecz, taką mądrą, którą niedawno się nauczyłam, że nie zdradzajcie swoje marzenia i swoje cele innym ludziom, bo się nie sprawdzą. A czasami, kiedy robimy to i mówimy przyjaciołom, to bardzo szybko może się zdarzyć, że Twój przyjaciel obróci się przeciwko Tobie. To mi się przydarzyło niestety, kiedyś Wam o tym poopowiadam. Więc marzyć nikt Wam nie broni, więc trzeba marzyć, trzeba realizować swoje postanowienia, ale zachowajcie ich w sekrecie dla siebie i życzę, żeby wszystkie Wasze marzenia spełniły się. Do zobaczenia w następnym wideo. Żegnam Was i czekam z niecierpliwością na następne nasze pochwalbuszki, bo muszę się pochwalić tym, co robię. Pa, 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 pa.